Drodzy jachtomaniacy, jesteśmy na kolejnym polskim stoisku, w ogóle tutaj na tych targach w Düsseldorfie. Język polski przoduje, polscy producenci, polskie stocznie, jest nas tutaj naprawdę dużo. To pokazuje potęgę branży jachtowej w skali światowej, w skali europejskiej. W tej chwili jestem na stanowisku Virtue Yachts, polskiej stoczni, w miarę świeżej marki. Virtue Yachts to renomowany polski producent luksusowych jednostek pływających. Wprowadza na rynek dwie nowe przełomowe motorówki V10 Top i V10 Cabin. W tym światowa premiera tej drugiej wersji, którą za chwilę zobaczycie. Tą premierę zobaczycie właśnie na tym kanale i w dzisiejszym odcinku. Te 10-metrowe modele zadebiutowały podczas światowej premiery w 2024 roku, zachwycając zarówno entuzjastów motorówek, jak i profesjonalnych żeglarzy. Virtue Yachts ponownie udowadnia, że doskonałość w projektowaniu i dbałość o detale mogą iść w parze z nowoczesnymi technologiami oraz wyjątkowym stylem. Współpraca z renomowanymi projektantami zaowocowała stworzeniem łodzi, które są nie tylko funkcjonalne, ale również wizualnie spektakularne, co osobiście potwierdzam. Konstrukcja obu modeli inspirowana jest nowoczesnym minimalizmem z nutą sportowego charakteru, co wyróżnia je na tle konkurencji. Kluczowe różnice między tymi dwoma jednostkami V10 Top i V10 Cabin. V10 Top to otwarty model, idealny do codziennej wycieczek i letnich rejsów, z przestronnym pokładem przystosowanym do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. V10 Cabin natomiast, który ma tutaj światową premierę, oferuje zamkniętą kabinę dostosowaną do dłuższych podróży, zapewniając komfort w różnych warunkach pogodowych. Oba modele dzielą tę samą podstawową konstrukcję kadłuba, ale różnią się układem i przeznaczeniem. V10 Top to symbol letniej beztroski, a V10 Cabin gwarantuje komfort i funkcjonalność przez cały rok. Kochani, jesteśmy na stoisku Virtue Yachts od polskiego producenta i za chwilę przedstawimy Wam model V10 Cabin, który ma światową premierę tutaj w Düsseldorfie. Przedstawiam Wam Karola, który jest reprezentantem marki Virtue Yachts i za chwilę nam opowie tutaj troszkę więcej o tej jednostce. Cześć Karol. Jasne. Cześć. Cześć. Powiedz może troszkę na samym początku o marce, bo jesteście świeżą marką. Ile lat jesteście na rynku, gdzie macie klientów, jakie macie modele łódek? Paru słowach. Jasne. Virtue Yachts jest 3-letnią stocznią. Jeżeli chodzi o lokalizację, mieścimy się w Giżycku i tam wytwarzamy nasze łódki. Co warte podkreślenia to, że Polska jest bardzo dużą siłą, jeśli chodzi o produkcję jachtów. Nie wiem, czy Twoi odbiorcy mają świadomość, że w północno-wschodniej Polsce rocznie wytwarza się 30 000 łódek. Także jest to naprawdę wielki wolumen. Mamy dostęp do znakomicie wyszkolonej kadry, do świetnych pracowników, którzy budują te piękne łódki. W szczególności jeżeli chodzi o te gabaryty do 10 metrów, to jesteśmy bodajże drugim producentem na świecie po Stanach Zjednoczonych, prawda? Więc to jest rzeczywiście potężna siła. Na pewno wielu klientów docenia naszą jakość wykonania i naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Super, powiedzmy tutaj troszkę o modelach, jakie Wy prezentujecie, jakie oferujecie w swojej ofercie. Pewnie. To, co za chwilę obejrzymy, to łódki Virtue V10 Top, V10 Cabin, które mają około 10 metrów, dokładnie 9,9 i około 3 metrów, jeśli chodzi o ich szerokość. Są to łódki generalnie dzienne, jeśli chodzi o model Top. Teraz zaprezentowaliśmy tutaj w Düsseldorfie bardziej uniwersalną łódkę w postaci V10 Cabin, która nadaje się do tego, żeby spędzić na przykład weekend, powiedzmy wykorzystując do tego dwie niezależne sleeping zones, to dwie niezależne strefy do nocowania. Do nocowania. Do przespania się na jednostce. Mamy tutaj pełną kabinę z możliwością dostępu do strefy dziobowej, na której znajduje się leżanka, czyli tak naprawdę coś, czego dotychczas nikt nie zrobił, czyli połączenie kabiny na całej szerokości kadłuba i możliwość po prostu dotarcia przez drzwi przesuwne do strefy dziobowej, strefy relaksu, na której można bezpiecznie wypoczywać. I tutaj poza kamerą wspomniałeś mi o tym, że jest jeszcze trzeci model, który oferujecie, czyli macie wersję kabinową, wersję top i trzecia wersja to jest wersja otwarta, tak? I różni się tym, że nie ma tego daszku nad częścią sterową. Tak, jeśli chodzi o Virtue Yachts, jesteśmy producentem, który stawia na sportowe osiągi w połączeniu z bardzo wysoką jakością wykonania, więc tutaj te łódki, które produkujemy, one łączą w sobie sportowy charakter wraz z najwyższej jakości wykończenia. Jeśli chodzi o modele, no to ze względu na to, że V10 Cabin jest po prostu najcięższym modelem z całego zakresu V10, no to mówimy tutaj o prędkości rzędu 50 węzłów, tak? Wow. Jeśli chodzi o łódki Top i Open, no to tutaj jeśli chodzi o wyposażenie czy też napęd silnikowy w rzędu 600 koni mechanicznych, no to mówimy o prędkościach rzędu 57, nawet 60 węzłów, także to jest naprawdę bardzo duża prędkość, którą możemy się pochwalić. Są to zdecydowanie jedne z szybszych
lub nie boję się tego powiedzieć, najszybsze łódki w segmencie. V10, wersja kabin, debiut 2025, targi Düsseldorf. Opowiedzmy, Karol, proszę o silnikach zaburtowych tej jednostki. Co mamy tutaj do dyspozycji? Mamy do dyspozycji całkiem sporo koni mechanicznych, bo jest to konkretnie 600 koni mechanicznych w wydaniu V8 produkcji Mercurego, czyli silniki bardzo fajnie brzmiące i napędzające tę łódkę do prędkości 50 węzłów. Czy w tej drugiej jednostce mamy te same silniki, czy to są... Nie, jeśli chodzi o producentów silników zaburtowych, mamy świadomość, że nasi klienci jedni preferują Yamahę, inni preferują Mercurego, a jeszcze inni preferują na przykład silniki elektryczne, ponieważ również elektryczne łódki jesteśmy w stanie zbudować, w 100% elektryczne. Niemniej nie naciskamy naszych klientów, jeśli chodzi o określonego producenta silników zaburtowych. Mają tutaj dużą dowolność, a wiemy, że niektórzy lubią Mercurego za jego charakterystyczny dźwięk, inni preferują Yamahę, ponieważ uważają, że jest bardzo niezawodny. Drodzy jachtomaniacy, nie pomyślcie, że dzisiaj specjalnie ubrałem się pod tą jednostkę, chociaż może to tak wyglądać. Dlatego nie ukrywam, że ta kolorystyka też przypadła mi do gustu tego modelu. Tamta druga jednostka jest bardziej biała, bardziej jasna, a ta taka turkusowa. Pewnie można powiedzieć, że to jest turkus i pewnie tu już jest znowu Wasza cecha charakterystyczna, czyli możliwość indywidualnego dostosowania się do oczekiwań klienta, prawda? Tak w tej jest. jednostce. Czy tutaj na tej V10 kabin również możemy zmodyfikować ustawienia tej kanapy? Możemy tę kanapę, jej oparcie położyć, uzyskując tutaj Leżankę taką dużą. Tak. Jak widzicie, w tej chwili mamy to oparcie położone, mamy wersję leżankową, także całkiem sporo miejsca do korzystania z kąpieli słonecznej. Przy okazji od razu w tym modelu widzimy te balkony zaburtowe, czyli tą burtę pochylaną, która zwiększa nam powierzchnię tego jachtu, prawda? Tak. Jest to również sterowane tutaj z pilota, czy jest to wysuwane ręcznie? W modelu kabinowym sterowane jest to z kabiny. Ok, jesteśmy w części centralnej jednostki. Jak widzę, mamy tutaj rozstawiany stolik. Jest to drewniany stolik? Tak, jest to stolik wykonany z drewna tekowego i ma on taką możliwość, że można go elektrycznie obniżać i podwyższać. Służy to do tego, że w momencie, gdy nie chcemy wykorzystywać stolika do na przykład spożywania jedzenia czy też napoi, a chcielibyśmy na przykład wykorzystać tę możliwość regulacji i stworzyć z tej strefę do spania, Sypalniana. jak najbardziej możemy obniżyć stolik, położyć na niego materac i stworzyć z tej kanapy z elementów stołu oraz drugiej kanapy. Dodatkowe miejsce do spania po prostu. Tak, Bardzo wygodne rozwiązanie. W tej kanapie znajduje się na przykład wysuwana lodówka. Dodatkowo mamy tutaj sporo miejsca do zagospodarowania, sporo miejsca użytkowego i bardzo ciekawe pomysły, jeśli chodzi o miejsce na drobiazgi, na rzeczy, których na przykład na ubrania, czy też buty, albo jakiekolwiek inne rzeczy, które chcielibyśmy odłożyć do jakiegoś schowka. Czyli mamy tą wersję kabinową, bardzo podobny panel do tego drugiego, ale czym się różni? Ta konsola jest nieco inna, w inny sposób tutaj umieściliśmy panel sterujący z przyciskami, które odpowiedzialne są za włączanie tudzież wyłączanie różnych opcji. Jeśli chodzi o dach, możemy go zamknąć lub otworzyć poprzez wciśnięcie przycisku. Jest to dach w pełni elektryczny, wykonany ze szkła. Dodatkowo tutaj mamy też Roletkę. dwie rolety, to znaczy konkretnie siatkę przeciwko owadom, a także roletę dachową. Przeciwsłoneczną, żeby nie wpuścić promieni słonecznych. Tak prawda? jest. Jeśli chodzi o zestaw ploterów, no to w bardzo podobny sposób umieściliśmy tutaj dwa 12-calowe wyświetlacze dotykowe Garmina. Mamy też wyświetlacz Trimclap Humphrey, mamy ładowarkę do telefonu bezprzewodową, a także pilota do obsługi windy kotwicznej. Dodatkowo jeszcze dwa cup holdery, których nigdy nie powinno zabraknąć w tym miejscu. Test strumieniowy
umieszczony jest tutaj. Jeśli chodzi natomiast o kierownicę, posiada ona spory zakres regulacji. Tutaj w tej wersji kabinowej mamy podobną historię jak w wersji Top, czyli możliwość przespania się dla 2 osób, prawda? Jeśli chodzi o drugą strefę nocowania na wersji V10 Cabin, mamy w przedniej kabinie usytuowane łóżko, które pomieści 2 dorosłych, a oprócz tego kabina posiada również toaletę elektryczną z umywalką. Czy powiedz proszę Karol, na tych ploterach również możemy sterować oświetleniem w podobny sposób jak na tamtej drugiej łódce? Jest taka opcja, natomiast w tym wypadku, w tej konkretnej jednostce, w tym modelu nie zainstalowaliśmy. Okej, bo jest przygotowana pod konkretnego klienta, tak jak wspominałeś, Tak jest. indywidualne podejście do klienta. Licują ładnie z zewnątrz, powiedzmy. Płaska powierzchnia tak, taka. Płaska powierzchnia i ładnie tutaj komponują się w linię zewnętrzną kabiny. Mamy do dyspozycji również bardzo podobną leżankę jak w przypadku wersji V10 Top. Również zainstalowany jest na dachu wersji kabinowej szperacz, akurat w tym wydaniu również radar, jak i bakista dziobowa zawierająca windę wewnętrzną. I tu jest również to samo zastosowanie z chowaną kotwicą? Tak jest. Nasza łódka ma z pewnością piękną linię, w związku z czym nie chcieliśmy, aby kotwica szpeciła, Zaburzała zaburzała linię dziobową, Tak. w związku z czym wymyśliliśmy, że będzie chować się do bakisty dziobowej i myślę, że fajnie byłoby, żebyście pokazali to Waszym odbiorcom, że nasza kotwica sterowana tutaj z tego miejsca po prostu wysuwa się i chowa po prostu w tej bakiście Tak bezpośrednio. Fajne rozwiązanie, na pewno nie omieszkamy Wam go za chwilę pokazać. na szybie jest zainstalowana tutaj sporej wielkości ocieraczka, ponieważ biorąc pod uwagę charakter jednostki i to, że jest dedykowana bardziej uniwersalnym warunkom, jeśli nawet spotkałaby nas gorsza pogoda w postaci rzęsistego deszczu, jak najbardziej nie będzie to miało żadnego wpływu na nasz komfort podróżowania. To jest, myślę, też fajny moment na podsumowanie tej jednostki. Powiedz z kolei, ile klient musi zapłacić za podstawową wersję V10 Cabin. Jeśli chodzi o startową cenę V10 Cabin, mówimy tutaj o cenie 157 000 euro netto. I tak jak w przypadku wersji Top, tutaj jeśli zdecydujemy się na wybór odpowiednich opcji, no to klient ma dużą dowolność w zakresie zarówno opcji, jak i zakończenia specyfikacji stosowną ceną za jednostkę. Super. Bardzo dziękujemy, Karol, za prezentację. Życzymy wszystkiego dobrego marce i pewnie za rok albo za 2 widzimy się przy premierze 14-metrowej jednostki. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich jachtmaniaków. Trzymajcie się, cześć! Co istotne, w V10 zastosowano rewolucyjną technologię budowy kadłuba PitStep, która zapewnia wyjątkową jazdę, wydajność i redukcję hałasu. Analiza interakcji między strumieniem wody a łodzią umożliwia szwedzkiej firmie PitStep zaprojektowanie kadłuba, która otacza linię wody tak zwanymi deflektorami. Deflektory wykorzystują energię strumienia wody, przekierowując ją w dół i do tyłu, zmniejszając opór o 10 do 30% i zwiększając przyspieszenie o 20 do 50%. Jednocześnie hałas powodowany przez wodę napierającą na kadłub jest znacznie zredukowany. Technologia ta zapewnia bardziej stabilną jazdę i niższe spalanie paliwa w porównaniu z konwencjonalnymi kadłubami. V10 posiada aż 4 takie deflektory PitStep. Proces budowy V10 odbywa się przy zastosowaniu technologii infuzji próżniowej. Natryskiwanie żelkotu i cięcie laminatu odbywa się w oddzielnych, zamkniętych i wentylowanych pomieszczeniach z naciskiem na ochronę środowiska i pracowników. Każdy klient V10 ma szeroki wybór, jeśli chodzi o kolorystykę i materiał zewnętrznych tapicerek oraz zabudowy kabiny. Jacht wyposażony jest w 2 lodówki, znakomity system stereo, deski tarasowe z pianki syntetycznej, łazienkę z toaletą i prysznicem, koje dla maksymalnie 4 osób, 2 metry wysokości w głównej kabinie, panel słoneczny na dachu oraz dziobowy ster strumieniowy. Dodatkowo w wersji dwusilnikowej istnieje możliwość sterowania joystickiem, co czyni cumowanie łodzi jeszcze bardziej intuicyjne. Ta super szybka polska łódź motorowa czeka na Was, na entuzjastów dobrej zabawy na wodzie. Zapinajcie szelki i zapraszam na bujanie. Jeśli podoba Ci się to, ile serca wkładam w każdy materiał przygotowany dla Ciebie, masz możliwość postawienia mi pysznej kawy, która da mi odpowiedniego kopa do nagrywania kolejnych kreatywnych filmów dla Ciebie. Link w opisie filmu. Buy Coffee. Dziękuję.